Wpisujesz w Google albo w YouTube pytanie, jak podnieść poczucie własnej wartości, albo jak podnieść poczucie pewności siebie. I szukasz, i czytasz, i oglądasz, i szperasz, i gdzieś wyławiasz tą wiedzę, żeby sobie pomóc podbudować własne poczucie własnej wartości. Czy tak jest? No, oczywiście, że tak jest, nie? Wszyscy to robimy. Ja też tak robię. I co więcej, ja jeszcze tworzę filmy na ten temat, nie raz i nie dwa, bo na tym kanale możesz znaleźć wiele filmów właśnie o tym, jak podnieść poczucie własnej wartości lub coś, co ja bardzo lubię nazywać poczuciem własnej ważności. I podczas gdy te wszystkie oczywiście przekazy, moje i nie moje, są wartościowe, to są naprawdę, to jest wiedza, z którą warto się zaznajamiać i warto ją gdzieś do siebie przygarniać, przytulać i przyswajać. Oczywiście, że tak. To jednocześnie, gdyby tak było, że gdzieś się łapiesz na tym, że no kurczę, czytam, oglądam, a jakoś mi tego nie przybywa, to dzisiejsze spojrzenie, to znaczy dzisiejszy film, chcę ci w nim zaproponować może jakieś takie spojrzenie z boku na to wszystko, troszeczkę wpuścić tutaj lekkiego paradoksu i przez to no właśnie też pomóc ci podbudować to poczucie albo lepiej się ze sobą poczuć. A paradoks faktycznie jest, bo zobacz, jak on wygląda. To jest trochę takie podstępne i może na ciebie działa, więc być może gdzieś w tym się odnajdziesz. Bo jeżeli wpisujemy pytanie, jak podbudować poczucie własnej wartości, jak zwiększyć jak zacząć bardziej wierzyć w siebie itp., itd., to zaczynamy je mierzyć. Czyli, że można mieć mniej zbudowane lub więcej. Może być i tego mniej lub może więcej być poczucie własnej wartości. I to jest ten paradoks i to jest ten moment, który być może działa na ciebie zgubnie i niepomocnie. Dlatego, że prawda jest taka, że nasza wartość jako żywej istoty na tej planecie jest niezmienna. Nie może się zmienić. Ani jej nigdy nie przybywa, ani jej nie ubywa. Cokolwiek byś nie zrobił, cokolwiek byś nie zrobiła, to ona jest niezmienna. A samo wyruszanie jakby w podboje, jak tutaj jej przybyć ma, jak sobie jej więcej zgromadzić, sugeruje, że to jest coś zmiennego. Natomiast może tak, dlatego właśnie dzisiejszy film troszeczkę inaczej niż przeciętnie. Nie to, że dyskwalifikując wszelką inną wiedzę na temat tego, jak przybrać na poczuciu własnej wartości, ale troszeczkę obok. Czasami się dobrze jest gdzieś tak z innego kąta ustawić na coś, może spojrzymy na to inaczej i to będzie bardziej pomocne. Właśnie chcę ci zaproponować takie właśnie inne troszkę spojrzenie, a ono mówi, poczucie własnej wartości to nie jest coś, co budujesz, to jest coś, co odkrywasz, bo to już w tobie jest. To już jest takie całe, to już jest takie gotowe i jedyne, co można zrobić, to je odkrywać. I dzisiaj zaproponuję ci takie pytanie, które jest właśnie alternatywą, w razie gdyby pytanie pod tytułem jak podbudować swoje poczucie własnej wartości nie działało już na ciebie, to zaproponuję ci alternatywną opcję. Może ona ci się bardziej przyda. Ale to ci powiem jako punkt numer 2, a jako punkt numer 1, do którego za chwilkę przejdę, postaramy się zrozumieć, dlaczego to poszukiwanie i zdobywanie poczucia własnej wartości może być zgubne. Może nie zawsze działać i nie wszystkim pomagać. Punkt numer 1. Dlaczego gra w podnoszenie wartości niekiedy nie działa? Kiedy tak się nastawiasz na to budowanie, nie? Cegiełka po cegiełce tej wartości własnej, można się potknąć i można wpaść w pewne pułapki. I pierwszą z nich jest zorientowanie na zewnątrz. Czyli możesz zacząć myśleć, no okej, ja się o sobie
Jakby źle myślę, źle się wypowiadam o sobie, dlatego, bo może nie mam domu, może nie mam samochodu, może nie mam obrączki na palcu, może nie mam czegoś tam jeszcze. Ktoś o mnie coś powiedział, to ja sobie to nadrobię i tak dalej, i tak dalej. I zaczynasz tam pracować, nie? Zaczynasz pracować na ten dom, na ten samochód, na te wszystkie inne zewnętrzne atrybuty. I tutaj mamy właśnie pierwsze potknięcie, bo poczucie własnej wartości to jest coś, co jest wewnętrzną robotą, a nie zewnętrznymi atrybutami. Dlatego też możesz się złapać na takim błędnym kole, że no dobra, mam już ten samochód, ale jednak to nie pomogło. Muszę dalej, nie? Masz mieszkanie, nie, jakoś tak mieszkanie mi fajnie jest lepiej, nie? Ale nie do końca to pomogło. Muszę coś więcej. Muszę jakiś awans. Tytuł, tak. Muszę zdobyć jakiś tytuł, awans, żebym miała jakiś szacunek z zewnątrz, poklask. No i dalej starasz się, nie wiem, wspinasz się po szczebelkach kariery. Bardzo siebie po drodze zamęczając przy okazji, gdzieś wymęczając siebie chronicznie i co? I co się dzieje z tym poczuciem własnej wartości? No bardzo możliwe, że gdzieś ono jest chwilowa wzwyżka, okej, a potem znowu gdzieś się ustawia na mniej więcej tym samym wyjściowym poziomie. No i właśnie to jest ta pułapka, nie? To jest właśnie to. Dodatkową pułapką, kolejną jakby po drodze idąc sobie do tych awansów i do tych sukcesów i nie wiadomo tam czego, to można się złapać w pułapkę samokrytyki. Czyli chcemy dobrze, a niestety wychodzi jakoś tak kiepsko, bo chcemy siebie motywować, chcemy więcej, chcemy się lepiej poczuć ze sobą, chcemy lepiej żyć ze sobą, a znajdujemy się w momencie, w którym jesteśmy w wyścigu i ciągle siebie poganiamy i ciągle siebie krytykujemy za to, że jest za wolno, że trzeba szybciej, że ma więcej, trzeba mocniej, za mało, ciągle czegoś za mało. No i to jest też trzecia, czyli to jest samokrytyka, gigantyczny temat sam w sobie, ale i trzecia pułapka, właśnie już się w nią łapiemy. Kiedy jest meta? Gdzie jest ta meta? Kiedy sobie powiemy wystarczająco dobrze. Jest wystarczająco dobrze. Jest wystarczająco, żebym powiedziała, że czuję swoją wartość. Nie ma tej mety. Możemy się złapać w to. W taką gonitwę za jakimś ideałem, gonitwę za jakąś perfekcją, a to zjawisko nie ma mety. No właśnie na tym polega toksyczność perfekcyjności, że no zawsze możesz sobie powiedzieć, a może jeszcze więcej potrzebuję metraży, albo a może jeszcze więcej potrzebuję tych tytułów, tych awansów, może jeszcze więcej potrzebuję towarzystwa, znajomych, bo tutaj to tacy za mało. No i to jest niekończąca się historia. No i co? I mamy pułapki, nie? Złapaliśmy się w pułapki, chcieliśmy się lepiej poczuć ze sobą. W każdej z tych pułapek czujemy się ze sobą gorzej. No i dlatego być może, jeżeli gdzieś przejrzysz się w tym i myślisz, no, mnie to dotyczy, dlatego może warto zmienić to pytanie i nastawienie do poczucia własnej wartości, nie jak do czegoś, co poszukujemy, zdobywamy coraz więcej, tylko jako coś, co już jest. Zawsze było. Nigdy nie zniknie, tylko my to musimy odkryć. Jak to zrobić? Do tego służy punkt numer 2. Jak wyjść z gry podnoszenie wartości? Jeżeli to stare pytanie, jak mogę podnieść poczucie własnej wartości, przestało działać albo gdzieś nie za bardzo ci pomaga, no to zamieniamy je na inne. A to inne zapisz sobie w kajeciku, brzmi: jak mogę teraz postępować zgodnie z wartością, którą już mam, którą już jestem. Ja jestem tą wartością, którą ucieleśniam. Jak mogę postępować zgodnie z nią? Więc kiedy masz na przykład, oczywiście na przykładach najlepiej nam się myśli, nie? Czyli na przykład masz, nie wiem, jakąś prezentację do wykonania w pracy albo poza pracą, nie wiem.
I co? Zżera cię trema, nie? I zżera cię trema i takie poczucie właśnie braku pewności siebie, braku poczucia własnej wartości, że ty jesteś wystarczająco dobrą osobą, żeby tą prezentację wykonać i wystarczająco dobrą osobą na właściwym miejscu. Zamieniamy to pytanie z potem szukania, gdzie, jak tam zdobyć, tylko na jako osoba wartościowa, którą już jestem, postąpiłaby w tej sytuacji. Czyli na przykład jakby się ta osoba wartościowa przygotowała do tej prezentacji. Czyli być może by merytorycznie się przygotowała, zrobiła sobie najlepsze notatki z możliwych. Być może bardzo chciałaby sobie pomóc, a więc przećwiczyłaby tę prezentację na kimś, na znajomym, posadziłaby męża, dziewczynę, kogokolwiek innego, żeby posłuchał i przyjęła informację zwrotną. Być może tuż przed prezentacją wzięłaby kilka głębokich, przeponowych oddechów, zadzwoniła do kogoś bliskiego, poprosiła doping o kibicowanie i usłyszałaby kilka dobrych, przyjaznych, miłych słów. Podobnie musimy się przygotować na to, jak osoba wartościowa postąpiłaby w obliczu błędu, gdyby popełniła błąd, gdyby coś jej nie poszło, gdyby się potknęła. No, osoba wartościowa na pewno by siebie wsparła w tym momencie. Na pewno by sobie wybaczyła ten błąd, bo brałaby pod uwagę to, że błędy się zdarzają, że to jest coś okej, że to jest norma. Błędy, ograniczenia, nie mamy na wszystko wpływu, nie mamy wszystkiego pod własną kontrolą. Osoba wartościowa o tym wie. I bierze to, wpisuje to w koszty. No i kończymy pytaniem, jak osoba wartościowa postąpiłaby po takiej prezentacji, po takim trudnym, ciężkim dniu w pracy. No na pewno życzliwie, na pewno z szacunkiem wobec siebie, uznając swoje zmęczenie, opiekując się sobą, pytając siebie, dobra, to czego teraz potrzebuję najbardziej, co by mi dzisiaj pomogło po tym ciężkim dniu. I widzisz, tą wartość w ogóle przestajemy ją negocjować, przestajemy w ogóle dyskutować na jej temat. Natomiast uznajemy ją za pewnik, który jest. On już jest. Jedyne, co sobie się zastanawiamy, to skoro to już jest, to jak osoba, która wie, że to jest w niej, jak ona może podejść do wyzwania? Jak ona może podejść do problemu? Jak ona może podejść do własnych ograniczeń, własnych błędów, własnych sytuacji, które ktoś mógłby nazwać z boku słabościami. I dopiero wtedy zaczynamy sobie układać tą ścieżkę. Ale nie pertraktujemy tutaj własnej wartości, tylko uznajemy ją za pewnik. Czyli w tym podejściu przestajemy poczucie własnej wartości, własnej ważności, wiarę w siebie przestajemy to wszystko traktować jak jakieś akcje na giełdzie, nie? Czyli raz wysoko, raz spada i jest krach i jest tragedia, a tutaj się cieszymy i w ogóle. Tylko traktujemy to jako coś, co już jest gotowe, tylko do odkrycia, przypomnienia sobie, że to jest. I tymi pytaniami pod tytułem takie troszeczkę jakby używanie swojej własnej fantazji, wyobraźni, jakby osoba, która jest wartościowa, podeszła do siebie w tym momencie trudnym, w którym na przykład ja jestem teraz, przypomina nam o tym. Po prostu jest przypominajką, jest przypomnieniem tego, że okej, ja już się zagalopowałam w jakimś wyścigu i chcę coś wygrać, się nieźle zmachałam w tym wyścigu, a tak naprawdę ja to już mam. Tylko muszę sobie o tym przypomnieć i użyć swojej wielkiej machiny myślącej, by się zastanowić, skoro już to mam, to jak mogę? Jak mogę podejść do tego, co przede mną teraz wyrosło? Jakieś wyzwanie, jakiś problem. Jak widzisz, to
myślenie jest inne, jest trochę przewrotne. Jest taką alternatywą dla wszystkich osób, które gdzieś zauważyły i wyczerpały swoje źródła wiedzy na temat tego, jak podbudować poczucie własnej wartości i chcą na to spojrzeć troszkę inaczej. No, mam nadzieję, że to gdzieś się tobie przydało, takie spojrzenie. Oczywiście liczmy się z tym, że temat jest duży, nie? I trudno bardzo tak szybko zamknąć to w kilku minutach. Dlatego jeżeli gdzieś masz ochotę przegadać, to być może w twoich indywidualnych warunkach i sytuacji, to zapraszam na konsultację 1 na 1. Oczywiście też zapraszam na inne filmy na tym kanale, które są i będą. Ja ich w ogóle nie zdejmę, pomimo tego, co tutaj mówię, na temat budowania poczucia własnej wartości, dlatego że te treści też się przydają. Też z nimi warto się oswoić i ten temat po prostu potraktujemy jako punkt docelowy. Można do niego dojść wieloma drogami i próbuj. Po prostu próbuj, nie poddawaj się. Jeżeli nie z jednej strony, to z drugiej. Jeżeli nie z 5, to z 10. Chodzi o to, żeby do skutku. Nie poddawaj się, bo przecież chodzi o ciebie. Jak możesz się poddać? Nie możesz. A oprócz filmów, zapraszam ciebie także do newslettera, bo tam sobie dajemy spokój i podbudowujemy poczucie własnej wartości regularnie co tydzień w formie pisanej. Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz, jak widzisz takie podejście, jak to jest u ciebie z poczuciem własnej wartości. Być może masz swój własny sposób na to, który działa i który uważasz za bardzo, bardzo trafny i pomocny, to daj znać koniecznie. Będziemy się od siebie uczyć i to jest świetne miejsce, żeby to zrobić właśnie w tych komentarzach. A pamiętaj, że każdy komentarz, każde kliknięcie, subskrypcja to jest wspieranie tego, co robię, tego kanału, tych treści. Także po pierwsze, masz moją dozgonną wdzięczność, wielkie, wielkie dzięki. Po drugie, też pomagasz innym w ten sposób gdzieś rozprzestrzeniać tę wiedzę po świecie. A jeżeli ten film lub jakikolwiek inny na tym kanale okazał się pomocny i masz ochotę połączyć się pod wsparcie przez inne platformy, takie jak Patronite lub kupowanie wirtualnej kawy, są sposoby, żeby to zrobić. Wszystkie zostawiam w opisie tego odcinka. Z góry wielkie, wielkie dzięki. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.